Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na sierpień i sprawdzę dla Was tradycyjnie ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, radę oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i osób w związkach. I całość zakończymy informacją pod tytułem co przyjdzie ciekawego w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań również dla swoich znaków ascendentalnych, bo wtedy będzie można wyciągnąć taką większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień i tak dalej z obu czytań. Wodniki, przejdźmy już do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na sierpień. Co do Was przychodzi, co się pojawia? No słuchajcie, na razie bardzo dobrze. Oby rzeczywiście tak było. Dlatego, że ja tutaj gdzieś widzę jakąś stabilizację, jakąś radość w związku z tym, być może awans lub w ogóle wejścia na wyższy poziom, ale czytanie na pracę będzie później. Co odchodzi do przeszłości? Poczucie, że jesteście na początku jakiejś drogi i nie umiecie się jeszcze odnaleźć. Jak Wy się przedstawiacie? Dobrze, naprawdę dobrze, jakiś przepływ jest. Wreszcie, jeśli oczywiście wcześniej go nie było. A przepływ jaki? No, nie będę mówił, że finansowy, bardziej jeśli chodzi o energię, o to ile dostajecie, ile dajecie i tak dalej. Jaka będzie dla Was rada? Rada to zachować siłę, odwagę. O co chodzi jeszcze nie wiem. Czego nie robić, czego raczej unikać. A unikać słomianego zapału lub takiego porywania się z motyką na słońce, czyli zrobię więcej, aniżeli rzeczywiście jestem w stanie. Wybaczcie. No powiem Wam, że troszeczkę dziwne czytanie, ale jak najbardziej korzystne. Dlaczego dziwne? Dlatego, że pojawiło się tutaj kilka sprzeczności. Chociaż zobaczymy, może gdzieś to wszystko się w międzyczasie rozwiąże. Może to wcale nie są sprzeczności, może to wszystko ze sobą fantastycznie działa. No ale zacznijmy. Słuchajcie, dla Was z przełożenia jest karta Wisielca, a Wisielec mógłby mówić nie tylko o zastoju, ale patrząc właściwie na Wasze czytanie, ja bym powiedział, że chodzi tutaj o jakiś relaks i w ogóle spokój. Tak bym powiedział. Być może gdzieś będzie to mniej dynamiczny miesiąc, w którym po prostu można odpocząć albo Wasza głowa nie będzie gdzieś zapchana jakimiś strasznymi myślami bądź stresem. Tak bym powiedział. Na pewno nie gdzieś nadmiernym.
Jeśli chodzi o Wisielca, to no wiadomo, że ta karta przedstawia kogoś, kto wisi sobie do góry nogami. I jest to informacja, że będzie wywrócona wasza perspektywa do góry nogami. Ja nie wiem, czy to będzie związane rzeczywiście z nowymi możliwościami a propos pracy na przykład, czy jakiegoś związku lub relacji. Czytanie na miłość będzie zaraz. Czy tam cokolwiek, coś związanego z waszym życiem. Mi się wydaje, że tutaj chodzi po prostu o waszą energię. O to, jak się czujecie. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla was karta sądu ostatecznego. Przepiękna karta, która przedstawia tutaj Pani Wiosnę grającą na flecie. No i dzięki temu przyroda budzi się do życia. Tutaj jakieś elfy rzeczywiście też budzą się do życia ze snu zimowego. I o co chodzi w tej talii, o co chodzi w tej karcie właściwie? Po pierwsze, ona sugeruje wejście na wyższy poziom, czyli na przykład jeśli chodzi o pracę, to najprawdopodobniej jakiś awans albo możliwość dostania nowej umowy, dostania podwyżki, coś na tej zasadzie. Jeśli chodzi o relacje pomiędzy ludźmi, to ja mam wrażenie, że jesteście po prostu osobami, które bardzo otwierają swoje serce i wybaczają, dają innym kredyt zaufania, dają kolejną szansę. Karta sądu ostatecznego też może oczywiście sugerować, że wy gdzieś odradzacie się, tak jak rzeczywiście tutaj ta karta przedstawia przyrodę budzącą się na wiosnę, po zimie. I teraz tak, zobaczcie, przychodzi do was karta czwórki buław, świetna jest w tej talii. Tutaj przedstawia taką parę, która najprawdopodobniej tańczy krakowiaka, nie wiem czemu. Tak sobie to wyobrażam. Może dlatego, że jest to chyba jedyny taniec ludowy, jaki znam. Nie wiem, kujawiak, krakowiak, nie wiem. Słuchajcie, ta karta, jak możecie zauważyć, przedstawia jasne parę, która się raduje, cieszy. Jest to powód do zadowolenia, jest to powód do świętowania. Może być to rzeczywiście związane z bezpieczeństwem i z komfortem życiowym, który w tym miesiącu niewątpliwie odzyskujecie lub rzeczywiście w ogóle czujecie. A czemu powiedziałem odzyskujecie? No bo tak patrząc na tę kartę odrodzenia, zasugerowałbym, że być może ostatnio było dosyć wyzwaniowo w waszym życiu, ale tutaj przychodzi takie poczucie, że też wy wiecie, na czym stoicie, bo czwórka buław to jest jak najbardziej jakieś bezpieczeństwo, jak krzesło, przynajmniej to tradycyjne, które ma 4 nogi i rzeczywiście tak czwórka buław, gdzieś tutaj mówię o takim czymś stabilnym. Tak bym zasugerował. I teraz tak, zobaczcie, do przeszłości odchodzi paź monet, też jest świetny, z takim wielkim wiankiem na głowie. Ale paź monet, tutaj w negatywie i w ogóle odnosząc to do waszej całej sytuacji, mógłby pokazywać kogoś, kto jest na początku nowej drogi, bardzo próbuje, ale gdzieś jest mu trudno się odnaleźć. Ta karta może też sugerować w ogóle dla osób, które niedawno znalazły się w jakichś nowych rejonach życia, to ta karta mogłaby wskazywać, że ostatnio było może nawet nie trudno, ale nie było łatwo się zaadaptować rzeczywiście, czy tam w ogóle przystosować do nowej sytuacji. Mi się to kojarzy, słuchajcie, z takim troszeczkę brodzeniem we mgle, tak to się chyba mówi, że chyba tak, z widzeniem we mgle, czy w brodzeniu w jakiejś, nie wiem, takiej powiedzmy, nie wodzie, tylko jakimś mule. Na tej zasadzie. To odchodzi do przeszłości. Tutaj ja mam wrażenie, że w jakiejś nowej sytuacji życiowej jest was więcej właśnie tego zaufania, jest więcej doświadczenia, takiego poczucia, że rzeczywiście wiem, na czym stoję, i gdzieś sobie to wszystko wypracowałam. Momento. I teraz tak, zobaczcie, wy przedstawiacie się jako szóstka monet. Bardzo fajnie, dlatego że szóstka monet to karta, która sugeruje równowagę w braniu i dawaniu. To tak jak rzeczywiście ten przepływ tutaj by istniał, zwłaszcza jeśli go wcześniej nie było. Przepływ a propos tego, ile wy z siebie dajecie, a ile inni wam oddają. I
No nie mówię tutaj oczywiście o jakimś interesownym, powiedzmy, podarowaniu komuś prezentu, żeby oczekiwać na przyszłą okazję również, ale bardziej tutaj w ogóle chodzi o obdarowanie innych takim zaufaniem właśnie, no gdzieś ciepłym słowem, szczerą rozmową, wsparciem emocjonalnym. Szóstka monet jak najbardziej mówi o tym, że będzie Wam coś podarowane. Najprawdopodobniej też oczywiście związanego z pieniędzmi lub z jakimiś nieruchomościami, bo zobaczcie, no szóstka monet, karta, która sugeruje charytatywność i czwórka buław, czyli stabilizację, ale też no tutaj jakaś radość. Według mnie to jest dobre czytanie dla kogoś, kto potrzebuje na przykład umowy albo zielonego światła od, no nie wiem, kogoś tam, żeby wystartować z nowym biznesem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam wrażenie, że w ogóle Wasi bliscy czują się przy Was bardzo docenieni i to wraca do Was. Mam wrażenie, że otwieracie się uczuciowo. Jeśli chodzi o radę, to zobaczcie, w radzie jest dla Was karta siódemki buław, a siódemka buław tutaj sugerowałaby taką odwagę, taką siłę, żeby rzeczywiście gdzieś no nieść to, co sobie założyłyście. Czy to jeśli chodzi o dietę, czy ćwiczenia, czy o odkładanie na przykład pieniędzy. Tutaj karta też mogłaby sugerować, jeśli chodzi o tą emocjonalność, żeby oczywiście gdzieś coraz więcej emocji pokazywać. Oczywiście może nie wszystkim dookoła, ale no zaufanym bliskim. To będzie się opłacało, bo gdzieś będziecie osobami bardziej wiarygodnymi w cudzysłowie dla innych, no i też będą po prostu swobodniej się czuli w Waszym otoczeniu. Siódemka buław też mówi o tym, żeby uwierzyć w to, że coś, co się dzieje teraz w Waszym życiu, jest przyszłościowe. Słuchajcie, to jest naprawdę mocny przekaz dla osób, które jakieś zmiany życiowe ostatnio wprowadzały, albo same się wprowadziły te zmiany. Piszcie mi, czy rzeczywiście u Was to działa. Słuchajcie, czego nie robić, czego unikać? Jest to paź mieczy i paź mieczy sugerowałby taki słomiany zapał właśnie. Zabieranie się za coś, ale bez wiary w to rzeczywiście. On bardzo się też różni od pazia monet. Zobaczcie, tutaj macie dwóch paziów aż. I teraz tak, no, ten mieczy to jest taki mały paź z dużym mieczem, czyli porywa się z motyką na słońce, chce dużo, ale nie ma warunków do tego. I tutaj tak rzeczywiście realnie trzeba patrzeć na rzeczywistość. Czy na nowe nieruchomości, mieszkania, czy rzeczywiście, słuchajcie, mam wrażenie też, że może dla bliskich będziecie, wiecie co, taką realnością, jakby to powiedzieć, no że na przykład dla swoich bliskich jesteście znakiem rozsądku, dla swoich bliskich jesteście znakiem, no właśnie rzeczywiście moralności, albo no tutaj mam wrażenie, że z Was płynie taka mądrość życiowa i Wasi bliscy, najprawdopodobniej rodzina, mogą od Was się uczyć. Tutaj też chodzi o to, żeby no komuś tam na siłę, słuchajcie, nie wbijać do głowy, ale czasami wypadałoby tak ostrzej spróbować. Słuchajcie, co zadzieje się w miłości i w uczuciach? Jaka będzie ogólna energia w sierpniu, na sierpień? Co do Was przychodzi single, a jak pokazuje się partner lub partnerka w związku? Jest jakiś konflikt albo jakieś bariery, które trudno jest pokonać. Jak Wy się przedstawiacie? No, ciekawe, słuchajcie, ciekawe. Trudne dosyć jest to czytanie, akurat na miłość. Jaka będzie dla Was rada?
Słuchajcie, tak sobie też myślę, że jeśli nie macie partnerów, partnerek, to możecie sobie to czytanie też tak jakby odebrać na relacje z rodziną. I czego nie robić, czego unikać. Słuchajcie, powiem jeszcze jedną rzecz, że mogą Was tutaj trochę poróżnić pieniądze albo różne pomysły, pomysły na to, jak zainwestować w nieruchomości, coś na tej zasadzie. I tak jak już powiedziałem, to też może być a propos Waszych związków z rodziną. To nie musi chodzić tylko i wyłącznie o partnera lub partnerkę. Ale zobaczcie, dla związków z przełożenia jest paź buław i paź buław to karta komunikacji. On jest gdzieś tutaj posłańcem, on bardzo się stara, on rzeczywiście chce wyjaśniać, rozmawiać, drąży. I powiedziałbym, że w tym miesiącu takiej komunikacji może trochę zabraknąć. I ja widzę tutaj jakieś zamiatanie spraw pod dywan, albo rzeczywiście takie poczucie, że może jedna ze stron nie szanuje zdania innej strony, zwłaszcza jeśli chodzi o wspólne inwestycje lub nieruchomości. Tak bym powiedział. Tutaj trzeba rozmawiać, nie wtrącać w to osób trzecich, na przykład dzieci, ale w ogóle nie wiem, czy ktoś nie potrzebuje mediatora, zwłaszcza jeśli już tutaj są takie sądowe sprawy. Tak bym powiedział. Jeśli chodzi o single, to dla Was z przełożenia paź buław, czyli ta karta komunikacji, posłańca, może sugerować, że tutaj może być rzeczywiście sporo okazji do tego, żeby poznać kogoś w internecie i po prostu gdzieś tam sobie niewinnie pisać i próbować. Czy tutaj ma dojść do spotkania? Szczerze mówiąc nie wiem. Mam wrażenie, że i jedno i drugie może nie mieć w tym miesiącu czasu, ale to jest dziwne, bo w ogólnym czytaniu było raczej dużo czasu, przynajmniej więcej spokoju, więc może ten czas chcecie spędzać inaczej, aniżeli na randkowaniu. Coś tu Was blokuje. Jeśli chodzi o ogólną energię dla związków, to jest piątka buław, a ta karta jest kartą konfliktu bądź rywalizacji. To tak jakbyście się spierali o alimenty, o to jak wydajecie pieniądze wspólne, albo o to jak się tymi pieniędzmi dzielicie. W ogóle ta karta sugeruje, że może być troszeczkę niespokojnie w tym miesiącu, ale tylko dlatego, że jedna osoba robi drugiej na złość i widzę tutaj troszeczkę ego. Jest jakiś uraz, jakiś żal z przeszłości całkiem niedalekiej i niby jest to wybaczone, ale nie do końca. I tu gdzieś taka słuchajcie, jak to powiedzieć, taka irytacja jest w tym jednym z Was. To może być rzeczywiście przyczyną jakichś konfliktów. Jeśli chodzi o ogólną energię dla singli, to piątka buław, no właśnie, powiedziałbym tak. Tutaj rzeczywiście jest karta konfliktu. Konflikt na zasadzie te osoby, z którymi piszę w internecie, wcale nie są takie rzeczywiście w moim typie na 300%. Czy mam się spotykać, czy szkoda czasu, czy iść na tę kawę, czy iść na spacer, czy już dać sobie spokój i naprawdę znaleźć kogoś bardzo w moim typie i wtedy się zdecydować. Pamiętajcie, że w internecie wszystko wygląda inaczej i nie zawsze możemy określić po zdjęciu, czy rzeczywiście ktoś jest dla nas. Trzeba się spotkać. Ale jeśli chodzi też o związki i w ogóle, to ja bym powiedział, że to, co moja babcia zawsze mówi, spokój Cię ratuje. Tak jak już wiecie, tutaj atmosfera może być dosyć napięta, więc raczej łagodzić, aniżeli gdzieś tutaj, jakby to powiedzieć, rozwijać te jakieś, słuchajcie, kłótnie, stresy, czepianie się i tak dalej. Żeby to nie rosło. Jak się pokazuje partner lub partnerka i zobaczcie, jest to dwójka mieczy. Ja bym powiedział, że to osoba uparta, która nie chce za bardzo gadać, która chowa emocje, która nie mówi, o co do końca chodzi i z tego mogą być problemy. Czyli widać tutaj, że ktoś ma focha, albo że na przykład ostatnio mniej się angażuje i Wy na przykład drążycie, co się dzieje,
ten ktoś mówi, że nic, ale w końcu gdzieś wam się kończy cierpliwość i dochodzi do spięcia. Ja to widzę w ten sposób. Może być tak sporo razy. Ewentualnie ktoś gdzieś pojechał, żeby zarobić pieniądze na dom lub mieszkanie. I jest przerwa. Co do was przychodzi? Single, 2 mieczy. No właśnie powiedziałbym, że albo nic, albo zamknięcie się rzeczywiście na to, kogo poznajecie w internecie. Ja bym powiedział, że w ogóle warto by było w waszym przypadku poznać, nawet jeśli ktoś nie jest do końca w waszym typie. A może ma znajomych, może ma kolegów, koleżanki i dzięki tamtym znajomym poznacie jeszcze kogoś innego. Wiecie, o co chodzi, mam nadzieję. No tutaj raczej widzę, że przychodzi nic. Ewentualnie wy zamykacie się na to, co przychodzi, czyli nie chcecie spotkać się z kimś z internetu, bo to już sobie wy odpowiedzcie. Jakieś tam bariery macie. Jak wy się przedstawiacie w związkach? No, słuchajcie, jako karta wieży. Silna karta, konkretna karta, która mówi o takiej buńczuczności i być może troszeczkę czepności waszej natury. Powiedziałbym, że jesteście dosyć wybuchowi i wybuchowe w tym miesiącu, też dlatego, że po prostu was niemoc lub jakaś cisza i taka pasywność partnera czy partnerki po prostu denerwuje. To wy jesteście tą bardziej taką dynamiczniejszą, bardziej dynamiczną stroną, aniżeli ta druga. Ale też zasugerowałbym, że jeśli ktoś rozmyśla o separacji, to jest bardzo dobry pomysł, żeby po prostu odpocząć od siebie, zatęsknić, przemyśleć sobie pewne sprawy. Zobaczcie, single, wy przedstawiacie się jako karta wieży i karta wieży sugeruje takie zawalenie się momento budowli, która rzeczywiście jest niestabilna. I mi się wydaje, że to są gdzieś może jakieś wasze oczekiwania bądź zasady. I oczywiście nie mówię tutaj, żeby postępować wbrew sobie i robić nie wiadomo co. Trzeba żyć w zgodzie ze swoją naturą, ale nawet to też nie chodzi, słuchajcie, o obniżanie poprzeczki. Nie jestem przekonany do końca, jak to określić, żeby było zrozumiałe, ale no dobra, może podchodzić z tym randkowaniem czy z poznawaniem nowych osób z mniejszymi oczekiwaniami po prostu, bo ja mam wrażenie, że ktoś może nawet mieć taki buntowniczy miesiąc pod tytułem dobra, nikogo nie chcę spotykać, nikt mi się nie podoba, wszyscy to jakieś takie kulfony, żeby nie powiedzieć brzydko, ja nie chcę po prostu. Takie możecie mieć podejście. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest 10 mieczy, a ta karta mówi o po prostu odpuszczeniu. Czyli jeśli druga osoba się nie stara, nie chce gadać, no to wy też się troszeczkę wycofajcie. Tutaj przyda się dystans, tutaj przyda się przestrzeń i musi być jakiś balans. To nie może być tak, że wy skaczecie za drugą osobą cały czas, a druga osoba nic sobie z tego nie robi, albo na odwrót. Ewentualnie rzeczywiście dla relacji, dla związków, które ostatnio przeżywają trudny okres, jeśli chodzi o separację, tak, to się przyda. I nie musi być taka sądowa, chociaż nie wiem, czy jest coś takiego, ale no wiecie, oddzielne wakacje, czy tam na przykład oddzielne mieszkanie, no wy już wiecie, co macie robić. W Radzie dla singli 10 mieczy i to jest, słuchajcie, informacja, żeby odpuścić. Po prostu, żeby odpuścić te na przykład oczekiwania. Tylko po prostu poznawać kolegów, koleżanki, normalnych ludzi, a nie iść na przykład na randkę, czy pisać z kimś w internecie z oczekiwaniem, że za miesiąc się pobierzecie. Bo to też jest tak, też z własnego doświadczenia i z własnej obserwacji widzę, że jak się poznaje kogoś, na przykład rzeczywiście w internecie czy na aplikacji, to że ktoś z nami pisze przez ileś tam dni z rzędu, to już sobie od razu wyobrażamy, że nie wiadomo co, ale to nic nie znaczy. Ten ktoś może po prostu uwagi potrzebuje. Czego nie robić, czego unikać dla związków? 6 monet. Słuchajcie, ten przepływ właśnie, równowaga w braniu i dawaniu. Nie może być tak, że jedno rzeczywiście leży z brzuchem do góry i nic nie robi, a drugie skacze na rzęsach i się stara o te relacje. Jeśli jedno odpuszcza i na przykład nie chce rozmawiać dlaczego,
bądź co zrobić, żeby nie odpuszczało, no to wy też odpuśćcie. Ta karta też mówi o tym, żeby nie inwestować wspólnie pieniędzy w tym miesiącu ze swoją drugą połówką. Czego nie robić dla singli? 6 monet. Starać się mniej. Po prostu troszeczkę odpuścić. I to też jest w momencie, gdy na przykład poznajecie nową osobę, już na tej aplikacji na przykład. I no nie wiem, na przykład mniej uśmieszków wysyłać, odpisywać, ale nie od razu w 5 sekund. I nie mówię o regule niedostępności, tylko w ogóle, żeby gdzieś druga osoba też od razu nie poczuła się na przykład stłamszona przez Was. 6 monet. Nie pożyczać pieniędzy osobom, które nie znacie. Zwłaszcza dla osób, które mogłyby zrobić jakiś przelew przez internet komuś, żeby przyleciał albo przyleciała. Na przykład z zagranicy w odwiedziny, a nie przyleci. No to takie sytuacje się zdarzają. Słuchajcie. Praca i finanse. Wodniki, jaka jest dla Was ogólna energia na sierpień? Co do Was przychodzi, co się pojawia? Słuchajcie, sprawdźcie czytanie z cyklu Wybierz kartę. Tam zrobiłem niedawno, co przychodzi nowego do końca roku. Wypadły mi karty, ale to dlatego, że gadałem. Jeszcze raz, co do Was przychodzi? Coś, na co czekacie. Co odchodzi do przeszłości. Ale jeszcze jedna rzecz. Bo oprócz tego, co przychodzi, to mam wrażenie, że też trzeba zrobić plan na najbliższą przyszłość. Na przykład, jeśli jest tutaj nowa praca, bądź nowa umowa, tutaj trzeba tak jakby pokazać, co zrobicie więcej na przyszłość, żeby ktoś mógł Wam zaufać, albo żeby gdzieś w przyszłości dostać awans. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jak Wy się przedstawiacie? O, świetnie. Naprawdę dobre czytanie. To ogólne i na pracę jest super. Jaka dla Was rada będzie? Okej. Radę już mamy, jest dziwna. I też sama karta wypadła. Czego nie robić, czego unikać? No dobra. Bierzmy. 2 karty na samym końcu chciały wyjść same, widocznie tak miało być. Słuchajcie, dla Was z przełożenia jest 5 mieczy. I ta karta sugeruje poddanie się albo takie oczekiwanie na coś, co w ogóle nie nadchodzi. Albo też jeszcze jedna rzecz. To, że ktoś zwleka z odpowiedzią lub z oddaniem Wam pieniędzy. I tutaj jest takie zamykanie spraw pod dywan. Jakby Wy zaczynacie temat, a ktoś wymija, że tak powiem. Wymijający odpowiada. I to może być sytuacja z wcześniej. W ogóle wydaje mi się, że nie szalejecie tutaj za bardzo z wydawaniem pieniędzy. Widzę tutaj duży rozsądek i jest to naprawdę tak jak trzeba. Zobaczcie, w ogólnej energii jest 3 monet, a ta karta sugeruje jakiś nowy początek, ale nie taki nowy w sensie zmiany pracy, tylko bardziej budowanie jakiegoś solidnego fundamentu, czyli być może na nowym stanowisku gdzieś chcecie się pokazać. Być może po dostaniu jakiejś nowej umowy lub rzeczywiście jakiegoś awansu. Tutaj ostro bierzecie się do roboty, robicie jakiś plan i pokazujecie, że Wy rzeczywiście nadajecie się do tego stanowiska, do tej firmy itd. Jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy, to wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj lubicie inwestować w jakieś hobby, ale też w upiększanie domów, coś też artystycznego, mam wrażenie. I to by było na tyle. Na tej zasadzie, że
jakichś głupot tutaj nie widzę, tylko to, co jest naprawdę Wam potrzebne, albo to, co sprawia, że komfort Waszego życia jest większy, że w ogóle jest. Zobaczcie, przychodzi do Was 7 monet, a to karta oczekiwania, to karta zastanawiania się co dalej i robienia planów, czyli gdzieś najprawdopodobniej przychodzi do Was informacja, na którą czekaliście już od dawna i ta informacja według mnie może być związana z nową umową, polepszeniem warunków umowy, o jakimś też wsparciu, które możecie dostać, na przykład, bo jakiś czas temu była prośba o na przykład dodanie asystenta do swojego zespołu, powiedzmy, i tutaj to przychodzi. 7 monet to, tak jak mówiłem, też robienie planu i Wy tutaj w nowych okolicznościach albo w ogóle w tych obecnych okolicznościach planujecie na przykład coś dla firmy czy dla swojego stanowiska na jesień. Taki sobie projekt zakładacie. Czyli w tym miesiącu tyle zarobimy, następnym takie będą cele i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Wy się dobrze sprawdzacie w takiej pozycji, na takiej pozycji. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta świata i ona mówi o rozpoczęciu nowego cyklu, a zakończeniu poprzedniego, zupełnie innego. I dlatego powiedziałem, że nie widzę tutaj nowej pracy, nie widzę tutaj zmiany, ewentualnie właśnie widzę tutaj coś w obecnym miejscu pracy. Jakieś najprawdopodobniej polepszenie, ale nie jakieś takie wielkie, znaczące. Może też po prostu poczucie, że macie więcej aniżeli mniej. Albo że teraz czujecie się stabilniej zawodowo. To też jest odniesienie do czytania ogólnego. Tak bym zasugerował. Tutaj też w jakąś podróż też nie inwestujecie, bo wychodzicie z założenia, że jest Wam dobrze tu, gdzie jesteście i mniejszym kosztem też możecie odpocząć. Nie muszą być to egzotyczne wakacje. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako as monet i as monet, jasne, może mówić o nowych początkach zawodowych, w sensie już o jakichś zmianach, ale to bardziej na tej zasadzie, że być może Wy takich na przykład potrzebujecie wyzwań zawodowych i jeśli gdzieś w obecnym miejscu pracy ich nie ma, to po prostu ich sobie szukacie. Tak jak już mówiłem, planujecie te cele na przyszłe miesiące i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli ktoś, powiedzmy, w obecnej pracy czuje się komfortowo, i tak widzę, że szuka czegoś innego, czegoś bardziej wyzwaniowego. Też tutaj widzę, że nie obawiacie się inwestować pieniędzy w swój rozwój, ale to już chyba mówiłem. Taki, że poszerzanie swoich horyzontów zawodowo, chyba że w ogóle prosicie w firmie o inwestycje w jakiś kurs dla Was. Zobaczcie, w Radzie jest karta śmierci, a śmierć właśnie mówi o transformacji. I teraz tak, powiedziałbym, żeby na razie być tu, gdzie jesteście i rzeczywiście zaufać, że to jest dla Was komfortowe miejsce i czegoś jeszcze się tutaj możecie nauczyć. Spróbować gdzieś pogadać z pracodawcą i pokazać, że rzeczywiście potrzebujecie więcej. Jak nie pieniędzy, to gdzieś szkoleń, kursów albo pomocy. Tutaj mam wrażenie, że jest coś do ugrania, serio. Czego nie robić, czego unikać i zobaczcie, jest to 2 mieczy, czyli właśnie taki foch albo zasłanianie się, nie mówienie o tym, co Wam w duszy gra. I to bardzo gdzieś mi tutaj rezonuje z tą 5 mieczy. Czyli co? Powiem tak, gdzieś tutaj rzeczywiście trzeba się odezwać i na pewno też nie stosować takiej zamkniętej postawy na zasadzie, to jest jak jest, co prawda mam niezłą umowę, mało pieniędzy, ale dobra, zostaję, co mam robić? Najwyżej się wypalę za miesiąc i spróbuję zmienić. Tutaj wypadałoby po prostu pogadać, bo tak jak już mówiłem, coś jest do ugrania, ale też słuchajcie, etap, w którym jesteście zawodowo, jest potrzebny. To karty tutaj rzeczywiście potwierdzają, że ten etap jest potrzebny i trzeba jemu zaufać, jakikolwiek by nie był to etap. Piszcie. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że pomożecie mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.